Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Poprzez Wieki, a naszym dzisiejszym gościem jest Jacek Bełz, wiceprezes Stowarzyszenia Turystyka z Pasją. A my dzisiaj uprawiamy turystykę z pasją, ponieważ jesteśmy w absolutnie legendarnym miejscu w Polsce, w mieście Zamość. Miasto Zamość, każdy pewnie o nim słyszał, ale gwarantuję, że bardzo niewiele większość ludzi o nim wie. A my dzisiaj będziemy rozmawiali o mieście, które absolutnie jest jednym z ważniejszych miast w historii naszego kraju, ponieważ działy się tutaj naprawdę niesamowite rzeczy na przestrzeni bardzo wielu lat. Może zacznijmy od początku, dla ludzi, którzy mogą w ogóle nic nie wiedzieć. I kiedy powstał Zamość i co najważniejsze, gdzie dokładnie leży, co jest bardzo istotne z punktu widzenia czegoś, co dzisiaj byśmy nazwali geopolityką. To jest bardzo ważne miasto. Zamość od samego początku był bardzo ważny, bo powstaje na krzyżówce dwóch szlaków. Między Morzem Czarnym i Morzem Bałtyckim, tak zwana Via Intermare, i krzyżówka szlaku królewskiego, wiodącego z Francji, przez kraje niemieckie, przez Kraków do Zamościa i dalej na wschód. W związku z tym tutaj to powstaje. Na samym środku, w odległości mniej więcej 200 km od Warszawy, 120 km od Lwowa, jako miasto w centralnej Rzeczpospolitej wtedy. Dzisiaj niestety w tej wschodniej części Polski, bo do granicy z Ukrainą mamy 80 km, do Lublina mamy 80 km, czyli tutaj mamy to położenie, a Zamość był zawsze postrzegany jako to miejsce dla wszystkich bardzo otwarte. Kiedy powstał? To jest ważne. 1580 rok to jest zgoda na lokację miasta, którą wydaje Stefan Batory. Ale tak naprawdę 2 lata wcześniej Bernardo Morando, główny architekt, którego wynajął Zamojski, dostaje zlecenie na narysowanie Zamościa. Bo Zamość jest miastem na surowym korzeniu, co oznacza, że nie powstaje jak wiele innych miast, tylko przyjeżdża ktoś, robi tak, i w ciągu 30 lat powstaje mu miasto. Prywatne. Czyli to nie jest tak, że miasto powstało spontanicznie na zasadzie osadnictwa, tylko przyszedł ktoś, zaprojektował wszystko i jakby był architekt i plan miasta był wymyślony już odgórnie, tak? Od Dokładnie początku. tak. Bernardo Morando i Zamojski studiowali obaj wszystkie idee humanizmu, w związku z tym stwierdzili, że zbudują miasto idealne. Ale miasto idealne nie na kartce papieru, tylko miasto idealne do życia dla człowieka. Bo to jest rzeczywiście coś wyjątkowego, że te formy idealności, czyli kwadraty, koła są wpisane w miasto, ale tu ma być bezpiecznie, tu ma być bogato, tu ma być mądrze, tu ma być religijnie. To wszystko, czego człowiek potrzebuje do życia, ma być zamknięte w tej jednej pigułce. I Bernardo Morando rysuje to miasto, ale też zostawia sobie taki wolny czas, kiedy zjeżdżają do Zamościa osadnicy, bo tutaj jest każdy przyjechany. Tu nie ma jakby miejscowych, bo wszyscy przyjechali z całego świata. Włosi, Żydzi sefardyjscy, Ormianie, to oni zjeżdżają do miasta, żeby bogacić to miasto, no i oczywiście bogacić lud zamojskich, bo po to powstaje, bo to jest świetna inwestycja. Zamość jest inwestycją rodu zamojskich, która ma przynosić wielkie pieniądze. Czyli centrum biznesu, można by powiedzieć, jak na tamte czasy. Centrum biznesu, centrum handlu, centrum życia, centrum wojskowości. To jest stolica tego małego kraju, który sobie Zamojski zafundował. Czyli, krótko mówiąc, pan Zamojski zafundował konkurencję dla Krakowa wtedy. Wtedy dla Krakowa, dla Lwowa, bo to były te miasta, z którymi Zamość konkurował i wielokrotnie wygrywał, bo tak naprawdę to jest miasto, które jest o wiele bezpieczniejsze. Ciekawe jest to, że kiedy Morando już buduje Zamość, to lwowianie zgłaszają się do Zamojskiego, żeby im wypożyczył Morando na krótki czas, bo trzeba przemodernizować mury miasta. To pokazywało, że Morando był genialnym architektem. Dobrze, mówisz Morando, nazwisko włoskie, mówisz o idei humanizmu. Czy to miasto w takim razie jest bardzo inspirowane miastami włoskimi renesansowymi? Nie ma bardziej włoskiego miasta w Polsce jak Zamość. Myślę, że możemy porównać, że Pizzę jadłem, świetna. pizza też, ale mamy też genialne dania ormiańskie, także to też musimy popróbować. No i oczywiście tutaj żyjemy cebularzem, bo to jest jakby to danie regionalne, ale ta Italia, ta włoskość jest tutaj wpisana od samego początku, bo Zamojski studiuje w Padwie. W związku z tym Zamość jest często nazywany Padwą Północy, bo te wzorce zostały tutaj przeniesione. Jak przejdziemy rynkiem, jak wejdziemy w podcienia, jak zobaczymy tą zabawę światłem, tym manieryzm, który się pojawia w Zamościu, to wszystko jest kwintesencją włoskości w naszym polskim wydaniu. Super, a powiedz mi jedną rzecz, bo wspominałeś, że centrum handlu i tak dalej, centrum wojskowości. To też miejsce nie jest tylko miastem jako takim, ale z tego co wiemy, to jest też garnizon, jest centrum obrony jakby i to też ma spełniać swoją funkcję militarną, dobrze mówię? Zamojski buduje miasto w stylu włoskim. Te mury, które widzimy obok nas, są już XIX-wieczne, ale one są zbudowane w tym samym miejscu, gdzie przebierały mury XVII-wiecznego Zamościa. Twierdzy 7-bastionowej, początkowo 8-bastionowej, ale 7-bastionowej po modernizacji. Ciekawe jest to, że Zamość, jak już został wybudowany, to nie przestaje się rozwijać, bo idea humanizmu mówi, że jeżeli miasto przestanie się rozwijać, to umiera.
I ta idealność była też oparta na tym, że w każdym momencie ma się to przebudowywać. I mamy Morando, który oczywiście nie doczekał końca budowy Zamościa. Tak to w życiu bywa, że ani Zamojski, ani Morando nie zobaczyli swojego efektu. Drugi ordynat, Tomasz Zamojski, kończy miasto. I drugi Włoch, Andrea dell'Acqua. Przyjeżdża do Zamościa, Włosi cały czas. Znaczy, tu są wszystkie nacje. Wtedy żyliśmy w takich czasach, że do Polski przyjeżdżało się pracować. Mieliśmy Włochów, mieliśmy Niemców, mieliśmy Holendrów, potem mieliśmy Francuza, który totalnie przebudował Zamość. Oczywiście też pojawiali się inżynierowie polscy, ale ta międzynarodowa elita, która przyjeżdżała do Zamościa, miała sprawić, że miasto miało być wyjątkowe. I ten rynek wielki, na który by trzeba wejść, to jest taka rzymska piazza, takie forum, gdzie nie ma być handlu, handel jest schowany w podcieniach, ale to ma być miejsce spotkań. Tam Zamojski spotykał się z mieszczanami, kiedy do Zamościa przyjeżdżali ważni goście, tym królowie wielokrotnie, to tutaj było spotkanie i potem przejazd pod drugą formę wydzieloną, czyli pod Palazzo di Fortezza, czyli ufortyfikowany pałac właściciela miasta. Czyli tak naprawdę jest bezpiecznie, bo Jan Zamojski od razu zakłada specjalny oddział. Mamy drabów miejskich, którzy pilnują porządku, ale określił też ilość wojska, która będzie stacjonowała w Zamościu. Ona była zbliżona do 500, ale tej formy nigdy nie było. Oni byli oprócz tego, że w Zamościu, we wszystkich majątkach i okolicznych. Mieli pilnować bezpieczeństwa. Czyli trochę tak mi to przypomina włoskie państwo-miasto. Dokładnie tak. Samowystarczalne, wyposażone w solidny garnizon w razie, gdyby sąsiad najechał i samo się rządzi, o tak bym to powiedział. To tak? jest stolica całego państwa zamojskiego, bo Jan Zamojski zakłada ordynację zamojską, czyli specjalnie z ustawą sejmową określony status tego latyfundium wielkiego i nabudowuje je. Tak naprawdę tylko i wyłącznie mężczyźni mogą dziedziczyć ordynację, są specjalne statusy. Dopiero 25 lat mając, tak naprawdę wchodzimy w ten status miejski i to jest stolica tego państwa, którym Zamojskim zarządza. Wielkiego, bo tak naprawdę majątki zamojskich sięgały od dóbr dorpackich, czyli mniej więcej dzisiejsza Inflanty ówczesne. Czyli dla niewiedzących Litwa, Łotwa? Litwa, Estonia, tam mniej więcej, po Szarogród, czyli kolejne miasto prywatne Jana Zamojskiego, który dzisiaj jest na pograniczu ukraińsko-mołdawskim. Kawał ziemi. Kawał ziemi. Mniej więcej określono to na 17 000 km². Kto by temu zabronił? Dokładnie tak. Czyli takie mniej więcej, powiedzmy, województwo dolnośląskie jest w jednych rękach. Super, no to teraz tak, mamy wybudowane miasto-państwo w zasadzie w bardzo ciekawym położeniu geograficznym, ciekawym w takim, mówię w cudzysłowie, no bo tu z tego co wiadomo, to przez to właśnie lub dzięki temu położeniu geograficznemu działo się bardzo wiele różnych rzeczy. Dosyć wiele zawieruch dziejowych. A co tu się generalnie działo tak od początku, tak? Bo tu się było dosyć kilka ważnych wydarzeń, tak? W historii Polski i nie tylko. Najważniejsze jest to, że Zamość wstrzelił się ten moment, kiedy było w miarę bezpiecznie i spokojnie. Bo powstanie takiej fortecy jak Zamość nie było żadnemu sąsiadowi na rękę. Bo to zmienia w tym momencie całkowicie orbitę i założenia wszystkie. My musimy pamiętać, że to jest centralna Polska. Ale Zamość powstaje, jest miastem bogatym. Zawsze się znajdą chętni na szybką kasę. W tym wypadku mamy kozaków. Oni po raz pierwszy w 1648 roku docierają pod Zamość. W takim dosyć słabym momencie, bo to jest już koniec października, początek listopada 1648 roku i Bogdan Chmielnicki to jest to miejsce, gdzie dociera jako ostatnie miejsce. Czyli powstanie Chmielnickiego, jak Ogniem i Mieczem kojarzycie, to wtedy, tak? Dobrze mówię? Tak, w ogóle pada, że można uciekać do Zamościa, to jest bezpieczne miejsce. W związku z tym oni docierają do Zamościa w 11 000 wojsk. Jest to Chmielnicki z kozakami i Tuchaj Bey ze swoją ordą. W związku z tym... Jako sprzymierzeńcy kozaków. Dokładnie tak. Przychodzą do Zamościa, który jest zabezpieczony. Rewelacyjnie przygotowany jako twierdza. Jest około prawie 5000 obrońców, 4700, tak to się określa, ale Zamość popełnia pewien błąd. Jest miastem bezpiecznym, w związku z tym wszyscy chcą tutaj się schronić. I Zamość jest miastem przeludnionym. To sprawia, że pułkownik Myszkowski i pułkownik Ludwik Weicher, którzy dowodzą obroną Zamościa, zdają sobie sprawę, że nie są gotowi na długą obronę. No tak, bo podczas oblężenia trzeba zaopatrzyć miasto w jedzenie, w wodę pitną, to nie jest takie oczywiste. Dokładnie tak. Zabezpieczenie, aprowizacja, dodatkowo mnóstwo zwierząt w twierdzy zamojskiej, boją się głodu, boją się zarazy. W związku z tym chcą negocjacji. Chmielnicki zaprosił ich nawet do swojego obozu, żeby pokazać, jak potężną i regularnie przygotowaną armię przeprowadził pod Zamość. Oni kiedy pojechali, rzeczywiście stwierdzili, że no to jest dobrze przygotowane wojsko. Ale Bogdan Chmielnicki też wie, że nie ma czasu na długie oblężenie. Że zima pod Zamościem nie będzie miła. To już jest ten zaciągnięcie klimatu kontynentalnego. Dlatego my wiemy, czym jest 30-40 stopni mrozu i wiemy, czym są kilkumetrowe śniegi. I teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy z wojskiem w namiocie w takich warunkach. Dokładnie tak. On nie chce być pod Zamościem zbyt długo.
przystąpiono do negocjacji i jak na ówczesne czasy negocjacje były bardzo szybkie. W ciągu 2 tygodni ustalono kwotę, którą miasto miało zapłacić. Ustalono to na 20 000 złotych czerwonych polskich i to nie była wysoka cena. Inne miasta płaciły dużo więcej. Oczywiście mieszczanie złożyli się na ten okup, który Chmielnicki dostał i ciekawe jest to, że wojna wojną, ale handel zawsze musi być. No tak. Dlatego kozacy wzięli kasę, ale też wystawili swoje nakradzione dobra i zamojscy kupcy mogli się obkupić. Wiadomo, że Czyli się dogadali, krótko mówiąc. to zawsze jest tak, Opłaca że się bardziej handlować niż walczyć, bardzo często. do dzisiaj tak naprawdę wiemy o tym, że handel i wojna są powiązane ze sobą i tak naprawdę widzimy to też w Zamościu. I to jest to pierwsze oblężenie Zamościa. Zamość jako twierdza może nie wykazał się obronnie, ale na pewno jest postrzegany jako to miejsce, które będzie bezpiecznie wielokrotnie później. Jak to mówił znany chiński strateg Sun Tzu, największym zwycięstwem jest pokonanie wroga bez walki. Dokładnie tak. I tutaj mamy, ale potem mamy drugie oblężenie Zamościa, kiedy cała Rzeczpospolita jest zalana przez Szwedów, kiedy Karol X Gustaw zameldował się pod Zamościem i był to był zaskoczony. 1656 rok, pod Zamość dociera 18-tysięczna armia Karola X Gustawa pod dowództwem feldmarszałka Douglasa i generała Forgla. To rzeczywiście ci dowódcy przychodzą pod Zamość i nie mają szansy zdobyć tego miasta. Oni są w lutym, czyli tak naprawdę nie mogą ze sobą tych ciężkich armat. Czyli znowu zima. Znowu zima. To już pełna zima. W tym momencie mamy opisy, że rzeczywiście było bardzo zimno. Śniegi były tak wielkie, ze Szczebrzeszyna Karol X Gustaw jechał do Zamościa. To jest odległość 15-20 km, nie więcej. 4 dni. Nieźle. Czyli tak naprawdę pokazywało to, że jak było ciężko dotrzeć do Zamościa. Tutaj mamy to stałe potwierdzenie, że jak zobaczył to, no to naprawdę był szokowany, bo on spodziewał się takiego miasta w Italii, w Holandii, w Niderlandach ówczesnych, ale nie w Polsce. Takich miast w Polsce nie było. Nagle tutaj mamy zupełnie i on wie, że te armaty, które ma pod Zamościem, nie zdobędą tego miasta. Miasto jest super ufortyfikowane, ma mnóstwo wojska i tak naprawdę Szwedzi zostają z tamtej strony i nie mają szansy wejścia do miasta. To chyba się z tym wydarzeniem też wiąże pewna anegdota. Jak sądzę, każdy z naszych widzów wie, czym jest dzisiaj szwedzki stół. Idziemy na imprezę, podchodzimy do stołu, nie ma tam miejsc siedzących, ale każdy może sobie zabrać ile chce i pójść sobie do stołu zjeść. I skąd ta nazwa się wzięła, ten szwedzki stół? Karol X Gustaw, jak już wiedział, że nie zdobędzie Zamościa, próbował różnych forteli. Jednym z nich była propozycja korupcyjna, czyli stworzenie księstwa dla Zamoyskiego. Zamoyski odpowiedział, że jednemu królowi przysięgał, jednemu królowi będzie służył do końca swoich dni. Potem próba przekupstwa kolejnego. Na samym końcu przez feldmarszałka Douglasa wysłał swoich gońców i powiedział, że nie godzi się, żeby tak wielki możnowładca jak Zamoyski nie podjął króla w murach fortelicy śniadaniem. Zamoyski, obawiając się, że jak Szwedzi wejdą do miasta, to gotowi zwycięstwo głosić. To już nie wyjdą. Zgodził się na to, ale na swoich zasadach. Czyli Szwedom tam za fosą, za murami daleko wystawione stoły, oczywiście królowi i jego najbliższym oficerom. Sobie na tych ławach strzeleckich, które mamy z tyłu, są to zastawione stoły mięsiwa, chleby, ciasta, najlepsze wina, najlepsze miody. Wszystko to trafiło do Szwedów. Oprócz jednej rzeczy. Stołków, krzeseł, ław i zydli, co by się Szwedzi pod Zamościem nie zasiedzieli. I od tej pory system podawania na stojąco nazywamy stołem szwedzkim. Byli kozacy, byli Szwedzi. A co było dalej? Bo to jeszcze chyba nie jest koniec perypetii tego miasta, dobrze mówię? Tak naprawdę chętni dla kasy Zamościa zawsze byli. Znowu Szwedzi w 1704 roku docierają pod Zamość, ale my najczęściej też odwołujemy się już do czasów Księstwa Warszawskiego, kiedy Zamość był twierdzą austriacką. Potężny 2500 garnizon zamojski i mamy taką rocznicę, bo to działo się właśnie z 19 na 20 maja 1809 roku, gdzie 2000 oddział generała Pelletier dociera pod Zamość i w błyskawicznym szturmie, który jest świetnie przygotowany, to jest pokazywane Mówimy jako... to o czasach napoleońskich w tym Dokładnie momencie, tak? Generał Pelletier ma swoich szpiegów w twierdzy zamojskiej. Doradcy zamojskich pomagają przygotowanie do ataku i w ciągu 2-3 godzin zamojska twierdza zostaje zdobyta. My to podkreślamy, ponieważ to jest jedyne skuteczne zdobycie Zamościa i dokonali tego oczywiście Polacy. Polacy zbudowali, Polacy zdobyli. Polacy bronili, Polacy atakowali. To były takie czasy, że tak naprawdę oddziały austriackie nie do końca były austriackie. Mnóstwo Czechów, Słowaków i Polaków. W związku z tym większość się poddawała od razu. Następnego dnia po zdobyciu Zamościa stworzono dodatkową kompanię, którą wciągnął do 2. Pułku Piechoty, ponieważ Polacy woleli służyć polskiemu wojsku, a nie
okupantowi, czyli w tym czasie Austriakowi. Tak naprawdę warto nawiązać do pewnej kobiety, która pojawiała się pod Zamościem. Kobietom nie wolno było wtedy służyć w wojsku, kobiety były wtedy markietankami, jak my żołnierze wiemy. Dobra markietanka jest potrzebna przy obozie, bo uszyje, ugotuje, poprawi co trzeba. Sprzeda guzik. Sprzeda guzik, jak się albo mówi. inne wersje też może sprzedać, ale to już jakby po 22 musielibyśmy to puszczać. Ale tak naprawdę Joanna Żubrowa jest żołnierzem. Jest żołnierzem bardzo dobrym. W męskim przebraniu jest zapisana do regimentu, ale tak naprawdę szybko to wychodzi, że jest kobietą, co sprawia, że trzeba ją wyrzucić z wojska. Ale jednocześnie musimy coś z tym zrobić, bo jest dobrym żołnierzem. I jej oficerowie wyrażają zgodę, żeby się zaciągnęła, ale jako, że jest kobietą, nie dostanie wyposażenia wojskowego, musi się sama zaopatrzyć. Wiecie, no to jest tak naprawdę tak, że mąż jest kwatermistrzem, co nie jest trudne w tym momencie. Ona już jest też nieźle zarobiona, bo tak naprawdę wojna to też jest czas zarabiania i w Zamościu ona już jest jednym z dowódców oddziałów. I jako Joanna Żubrowa prowadzi swój oddział i jako pierwsza wchodzi do miasta. Następnego dnia zostaje wyznaczona do Srebrnego Krzyża Virtuti Militari. Co mówi kapituła? Jak ja to mówię, gdzie babie medal, jakiej wojska nie powinno być. W związku z tym zostaje odrzucony ten wniosek. Poniatowski proponuje jej pieniądze. Ona mówi, że nie służy w wojsku dla pieniędzy, ale dla dobra ojczyzny. W związku z tym on jej daje własny prezent. Daje jej 2 piękne pistolety i zostaje odznaczona tylko tym. Ale tu znowu jest chichot historii, ponieważ dostaje to Virtuti Militari od wielkiego księcia Konstantego, który... No proszę, czyli od carskiego księcia. Dokładnie tak. Car Mikołaj, car Aleksander I był w Zamościu 3-krotnie. Za każdym razem był pod wielkim wrażeniem twierdzy, a kiedy dowiedział się, że coś takiego się zadziało, ale mieliśmy wtedy Austriaków, w związku z tym jemu to było na rękę, przypomina o tym Virtuti Militari i Joanna Żubrowa w Warszawie odbiera Srebrny Krzyż Virtuti Militari. Jest pierwszą Polką, która dostała Virtuti Militari właśnie za działania pod Zamościem. Potem oczywiście zamojscy sprzedają miasto. W 1821 roku jest sfinalizowany traktat. Miasto przechodzi na rzecz państwa i Rosjanie dokonują jeszcze gorszej rzeczy. Zamykają Zamość, bo stwierdzają, że tak potężna twierdza musi być dobrze przygotowana. Jean Malet, Francuz na usługach najpierw Napoleona, a potem już cara, który był królem Polski, przebudowuje Zamość. I ten Zamość, który my dzisiaj widzimy, jest w większości zmieniony przez Jeana Malet, bo to rzeczywiście jest największa przebudowa miasta. I on przebudowuje bardzo, bardzo mocno. Przez 30 lat Zamość to jest twierdza zamknięta. Do 1866 roku tylko wojsko i tylko służby niezbędne, czyli krawcy, kuśnierze i tak dalej, mogą mieszkać w Zamościu. Czyli zamienia się miasto w wielkie koszary generalnie. Wielkie koszary, dokładnie tak. Tylko i wyłącznie tutaj mamy tego typu wojsko, ale kiedy Zamość zostaje sprzedany i już wojsko wychodzi po tym 1866, częściowo wysadzają mury. Ale robią to, jak my to mówimy, po rosyjsku. Czyli jeden bastion został całkowicie zniszczony, a 2 troszeczkę. A resztę widzicie po niewielkich renowacjach. Mury miasta dalej pokazują, że rzeczywiście jest to potężna twierdza. Mamy czasy Napoleona, tak, i późniejszą połowę XIX wieku. No a co się tutaj działo podczas I i II wojny światowej? Bo na pewno coś się działo. Oczywiście, że Zamość jakby odzyskał swój blask w momencie, kiedy wojsko się wyprowadziło, no ale mamy I wojnę światową. W Zamościu stacjonuje 10. Pułk Kozaków Dońskich i stąd wychodzą na walki. Generał Krasnow, który dowodził w Zamościu, pisze o tym, że przyjechał do miasta przepięknego, który on by oglądał na zachodzie Europy, ale sama I wojna Zamościa nie dotknęła. Na szczęście walki toczyły się w okolicy Lubyczy Królewskiej, Tomaszowa Lubelskiego, tam przychodził front Zamościa. On przychodził z rąk do rąk, ale nie było walki o sam Zamość, tak sensu stricte, która zniszczyłoby miasto. Potem mamy 920 rok i wszyscy słyszeliśmy o kampanii komarowskiej, gdzie armia Budonnego została rozgromiona. Czyli wojna polsko-bolszewicka? Dokładnie tak. W Zamościu oczywiście też były walki. I tu mamy pułkownika Bezruczkę i oddziały strzelców kaniowskich, które bronią Zamościa. Giną też tutaj, ale Zamość też jest obroniony. To jest także spięte, że twierdza zamościa funkcjonuje w tym momencie już w oparciu o to, co dzieje się pod Komarowem. Jeżeli chodzi o II wojnę światową, to Zamość ma znowu szczęście, ponieważ pułk piechoty, który stacjonuje w Zamościu, wychodzi na przedpole twierdzy, mała potyczka i wycofuje się. Niemcy wchodzą do niebronionego Zamościa. Potem po 17 września do Zamościa wchodzą Rosjanie, którzy od razu zabierają ze sobą, wychodząc, część ludności żydowskiej, która mieszkała w Zamościu. Około 4000 Żydów wychodzi na wschód. A potem mamy znowu powrót Niemców, którzy przez Zamość nazywają przez chwilę Himmler
Ingolstadt, Pfluchtach, miasto Pługa. Oni uznają w ogóle, że to jest niemieckie miasto. Że to Aha. jest najlepiej. Oni też chcą stworzyć tutaj jakby swoją siedzibę tej nowej Rzeszy, która się rodzi. A w 1944 roku oddziały Armii Krajowej podczas akcji Burza odbijają Zamość i Rosjanie wchodzą do wyzwolonego Zamościa. Dzięki temu nie bombardują go i nie zdobywają w swój ulubiony sposób, czyli niszcząc do cna. I Zamość ma tą substancję zabytkową, która wielokrotnie widzimy ma po 400 lat. Czyli budynki są oryginalne w dużej Dokładnie mierze, tak. One są przybudowywane, bo wiadomo, miasto się musi rozwijać i zmieniać, ale ta substancja zabytkowa, którą tutaj mamy, ma 400 lat. I to jest coś niebywałego. To zostało docenione też przez Komitet UNESCO, bo od 1992 roku Zamość jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Kultury. W związku z tym to jest jakby ten stempel, że mamy coś zupełnie unikatowego, coś wyjątkowego. Najlepsza twierdza renesansu, która przetrwała do dzisiaj. A my powoli kończymy. Natomiast, jeżeli mielibyście ochotę usłyszeć więcej na temat Zamościa, Jacek Bełz, turystyka z pasją. Także serdecznie zapraszamy do tej absolutnej perły architektonicznej, jeśli chodzi o nasz kraj. I miejmy nadzieję, że spodoba się Wam tak samo jak nam, bo my jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tutaj. I co? Jak zwykle zapraszamy do polubienia, jeżeli Wam się film spodobał, i do zostawienia subskrypcji, jeżeli macie ochotę obejrzeć więcej naszych filmów. A my żegnamy się na razie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.